Przychodzą ludzie i mówią, nie możemy żyć, bo przez Stare Miasto przewijają się tłumy imprezowiczów. Słuchamy Was i jesteśmy dla Was. Tam jest problem i z nielegalnym jeżdżeniem samochodów po Wartostradzie, i z nielegalnym parkowaniem na terenach zieleni. Magazyn reporterów Radia Afera. Co 10. pracownik doświadczył czy to molestowania, czy mobbingu w miejscu pracy. W każdy poniedziałek o 20:00. Prawie tydzień temu, we wtorek, wydarzyła się rzecz, która jest całkowicie bezprecedensowa. Regionalna rozgłośnia Polskiego Radia, mowa o OFF Radiu Kraków, zdecydowała się na przeprowadzenie eksperymentu na słuchaczach. Dziennikarzy wspomnianej stacji radiowej zastąpiono sztuczną inteligencją. Mowa tutaj o 3 dziennikarzach. Ciężko powiedzieć w sumie dziennikarzach. Ludzi wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Jakuba Zielińskiego, Emilię Nowak i Aleksa Szulca. Jednak sam eksperyment nie potrwał długo. Potrwał tak naprawdę do dzisiaj. Dzisiaj on został zakończony. Można to przeczytać w oświadczeniu wspomnianej stacji radiowej, która zdecydowała się tak naprawdę nawet po niecałym tygodniu na zakończenie eksperymentu ze sztuczną inteligencją. I właśnie o tym porozmawiamy w pierwszej części magazynu. Ocenimy, czy sztuczna inteligencja zagraża nam, zwykłym ludziom. Czy przez AI niektóre zawody tak naprawdę po prostu wymrą? Jakie zagrożenia i zalety niesie za sobą sztuczna inteligencja? O to zapytaliśmy ekspertów, między innymi z Politechniki Poznańskiej, i o tym również posłuchacie w naszym materiale. Później porozmawiam z dziennikarzem Mateuszem Dębskim o sytuacji, jaka zaszła w OFF Radio Kraków i czy takie przypadki będą działy się częściej. Po godzinie 20:35 natomiast całkowicie zmienimy temat. W piątek prawdopodobnie większość z nas wybierze się do swoich bliskich na cmentarze. Czy to Poznań, czy inne miasta rozsiane po naszym kraju. Całe społeczeństwo bez względu na wiarę w Dzień Wszystkich Świętych odwiedza groby swoich bliskich. Jednak młode osoby nieco inaczej traktują już to święto od osób starszych. Silny wpływ kultury amerykańskiej, między innymi poprzez święto Halloween, również zrobiło swoje. Więcej w tym temacie nie zdradzę, zrobi to natomiast Natalia Grudzień w swoim materiale. Później natomiast porozmawiamy z dyrektorem Wydziału Duszpasterstw Ogólnego i Specjalistycznego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, księdzem Krystianem Samlerem, oraz z profesorem Remigiuszem Ciesielskim z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. Głównym tematem rozmowy będzie ewolucja Święta Wszystkich Świętych oraz geneza wspomnianego dnia. 4 minuty po godzinie 20:00 to oznacza jedno. Rozpoczynamy magazyn reporterów Radia Afera. Za konsoletą realizatorską zasiada dzisiaj, tak jak zwykle, Szymon Dopierała. Natomiast za transmisję na portalu YouTube odpowiedzialny duet Olga Grumowicz i Mikołaj Pluciński. Program przygotowaliśmy z Arkadiuszem Augustiakiem wspólnie. Słuchajcie nas w eterze na 98,6 MHz, w internecie afera.com.pl/player. Tam najłatwiej nas znaleźć, oraz śledźcie naszą transmisję na kanale Radio Afera na YouTubie. Mateusz Markiewicz, zapraszam do godziny 21:00.
Aż 37% firm w Polsce zwolniło w ciągu roku przynajmniej jednego pracownika, bo zastąpić go potrafiła sztuczna inteligencja bądź robotyzacja, tak wynika z barometru polskiego rynku pracy Personnel Service. No i właśnie, czy sztuczna inteligencja zagraża nam, ludziom, czy może my powinniśmy bardziej się wspomagać AI, a nie żeby AI zastępowało nas. O tym wypowiedzieli się eksperci z Politechniki Poznańskiej właśnie w naszym materiale. Nie wiem, czy sztuczna inteligencja najpierw powinna zastępować ludzi, być może najpierw powinna ich wspomagać. Oczywiście tam, gdzie są tego typu zadania, które są w miarę powtarzalne, wiemy, jakich wyników się spodziewać i jest to w miarę bezpieczne, wtedy możemy automatyzować. Wtedy możemy wykorzystać sztuczną inteligencję, żeby podjęła za nas decyzję, bądź żeby za nas przygotowała produkt. Dariusz Brzeziński, Politechnika Poznańska. Generalnie jak w wielu różnych obszarach, jest to pewna nowość, natomiast stopniowo pojawiają się próby wdrożenia jej chociażby pod kątem analizy ruchu, analizy różnych, powiedzmy, wstępów do prowadzonych ataków. Na przykład w takim kontekście, żeby metodami na przykład uczenia maszynowego wykrywać pewne anomalie, wykrywać pewne nietypowe wzorce ruchu, na przykład to traktować jako pewne sposoby do ataku. Grzegorz Jaskuła, Politechnika Poznańska, Koło Naukowe Put Request. Jest to strona jedna, z drugiej, jak wiadomo, na przykład duże modele językowe możemy wykorzystać na przykład w kontekście programowania. Tu też pojawiają się na przykład głosy, że takie duże modele językowe mogą być wykorzystywane do tworzenia złośliwego oprogramowania. Nie powinniśmy traktować, jak my to mówimy, predykcji sztucznej inteligencji jako decyzję, tylko to powinna być sugestia. Ta predykcja powinna być z reguły przedstawiona człowiekowi, który na podstawie tej predykcji być może podejmie tę samą bądź jakąś inną decyzję, ale gdzieś ten człowiek przy wielu zawodach powinien cały czas pozostać, nawet jeżeli sztuczna inteligencja będzie go wspomagać i może dzięki temu tych pracowników będzie potrzeba mniej, ale z reguły wciąż będzie potrzeba. W jakiejś perspektywie pewnie takie ryzyko istnieje, że pewne osoby mogą zostać przez takie modele, przez takie narzędzia zastąpione. Z drugiej strony, patrząc na przykład historyczny, takie sytuacje jak rewolucja przemysłowa też miały miejsce i takie argumenty też były z pewnością podnoszone. Część stanowisk też rzeczywiście zniknęła, ale w ich miejscu pojawiły się kolejne, inne, które to narzędzie po prostu wykorzystywały. W miejscu na przykład rolnika chodzącego z sierpem dostaliśmy rolnika jeżdżącego na kombajnie. I myślę, tutaj w perspektywie może być podobnie, że o ile AI rzeczywiście jakieś tam miejsca pracy zlikwiduje, w to miejsce po prostu pojawią się kolejne inne stanowiska, które po prostu to AI będą traktować jako kolejne narzędzie do pracy. To nie widać od dzisiaj, to widać już od 2 lat. Myślę, ludzie są w stanie wykonać więcej pracy, zwłaszcza tej powtarzalnej. Ja zajmuję się informatyką, więc jeśli chodzi o programowanie, te podpowiedzi do tego, jak programować, na tyle przyspieszają pracę, że około 40-50% tego, co programista pisze, jest podpowiadane. Po prostu musimy się przekwalifikować. Zamiast wszystko robić samemu i być przez to być może wolniejszymi, musimy nauczyć się nowych narzędzi. Tak samo były te obawy z sztuczną inteligencją generatywną, takimi programami jak DALL-E, Midjourney, które tworzą dla nas obrazy. Ale głównymi użytkownikami tych programów są tak naprawdę twórcy, architekci, są ludzie, którzy sami by to tworzyli i może nie wykorzystają tego, co komputer im stworzy, ale potraktują to jako inspiracja, jako wstępna wersja, nad którą mogą pracować. Można to wykorzystać na 2 sposoby. Możemy to wykorzystać defensywnie, czy to przeszukiwania jakichś zasobów, na przykład sieciowych, analizowania pewnych danych, znajdowania pewnych wzorców, na przykład wzorców w ruchu sieciowym. Z drugiej możemy to wykorzystywać ofensywnie, na przykład uprościć proces tworzenia złośliwego oprogramowania, jednak na ten moment cały czas jest to gdzieś tam w powijakach. Jest dyskusja, czy powinno się pracować nad legalizacją technologii, czy bardziej zastosowań i tutaj w Europie póki co mówi się o tym, że będziemy patrzeć na produkty, na zastosowania. Czyli sama technologia tworzenia głosu nie jest zła. Mogę ją wykorzystać w grach, mogę pomóc ludziom, którzy mają problemy z mową. Jest wiele dobrych zastosowań, ale są też złe. I właśnie podszywanie się, śledzenie ludzi, czy jakieś represjonowanie, te rzeczy będą zabronione i Unia Europejska już to przyjęła i będziemy to wdrażać.
Ja tylko przypomnę, że dzisiaj Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia OFF Radio Kraków ogłosiło, że kończy wspomniany projekt związany ze sztuczną inteligencją. Natomiast właśnie o tym, między innymi o tym projekcie, o skutkach tego projektu porozmawiam z dziennikarzem Mateuszem Dębskim. Halo, słyszymy się? Słyszymy się, cześć. Cześć, witaj. Właśnie, propos OFF Radio Kraków, czy było coś, co sugerowało, że takie zmiany propos sztucznej inteligencji, propos wdrożenia tego pomysłu są planowane? Czy to tak nastąpiło z dnia na dzień? Znaczy, no ja mogę mówić tylko za siebie i w moim przypadku to było tak, że ja dowiedziałem się w zasadzie dzień przed wyemitowaniem tych pierwszych programów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, czyli w momencie, kiedy pojawił się pierwszy news na stronie Radia Kraków. Tak więc no, ja dowiedziałem się wtedy, kiedy wszyscy. No i wtedy też po prostu zareagowaliśmy na to, co się dzieje. Czyli nie było żadnych, wcześniej radio się nie kontaktowało z wami, ludźmi, którzy współpracowali z radiem, że takie coś może być, przynajmniej z tobą. Nie, wiecie co, no ja z końcem sierpnia pożegnałem się z słuchaczkami i słuchaczami na antenie, więc to była taka sytuacja, w której no raczej po prostu była mowa gdzieś między wierszami jakiejś takiej, powiedzmy to, sytuacji, w której miała być jakaś zmiana. To znaczy nam powiedziano, że ten OFF nie zniknie, tylko że on się jakoś przeformułuje, przeformatuje, że to będzie że to będzie jakaś taka nowa formuła skierowana do młodszych słuchaczy. Tylko nie wiedzieliśmy, czy ma być ta nowa formuła i czy mają być ci nowi słuchacze. No ale to było tyle. No to było jakieś jedno zdanie zapowiadające jakieś nowum, ale nie było mowy bezpośrednio o sztucznej inteligencji. No właśnie, bo odbiór słuchaczy na te decyzje, bo przecież dla słuchaczy tak naprawdę tworzy się radio, był tak naprawdę bardzo negatywny. Ja przeglądając reakcje początkowe na to, jak OFF Radio Kraków ogłosiło tę decyzję, no nie znalazłem tam żadnego pozytywnego komentarza, więc tak naprawdę już chyba to świadczyło, że ten pomysł no, jest po prostu nieudany i on nie przejdzie w dłuższej perspektywie. No tak, no to oburzenie było i ono jest, bo w zasadzie dzisiaj po tym, jak ogłoszono zakończenie tego projektu, no to tych głosów znowu się podniosło całkiem sporo. No od początku była jakaś niezgoda na to, to znaczy w momencie, jak my opublikowaliśmy petycję, pod którą teraz jest podpisanych 23 000 osób, no to już było czuć, że po prostu ktoś przestrzelił z tym pomysłem. To znaczy, że nie do końca być może dobrze zakomunikował to słuchaczom i słuchaczkom, być może nie do końca dobrze spróbował wprowadzić to w życie. No tam w zasadzie pewnie to będzie jakieś takie case study i ktoś to jeszcze kiedyś dobrze przeanalizuje pod kątem i komunikacji właśnie ze słuchaczkami, pod kątem wdrażania takich eksperymentów. No tu wszystko po prostu było nie tak od samego początku. No i trudno się dziwić, że jest to niezadowolenie, no bo tak naprawdę to był eksperyment na żywej tkance, na żywych ludziach, na słuchaczach i słuchaczkach, którzy mieli otrzymać takie, a nie inne treści. No już nie mówiąc o tym, że ten projekt od początku był opisywany jako projekt, a nawet nie projekt, tylko właśnie eksperyment, sam się gryzę w język, eksperyment skierowany do młodych ludzi pokolenia Gen Z. No to trudno było się spodziewać, że młodzi ludzie jakoś optymistycznie przywitają takie założenia, tym bardziej jeszcze kiedy robi się z nich no, swoiste króliki doświadczalne, no tak po prostu nie można. No i ja się cieszę w ogóle, że taki odzew się pojawił. No bo właśnie, ja mam wrażenie, że samo Gen Z nie popiera aż tak sztucznej inteligencji i zastępowania sztucznej inteligencji przez ludzi przez sztuczną inteligencję, bo to chyba nie jest to taki dobry kierunek, w którym powinniśmy iść, bo tak naprawdę, jak to też było w naszym materiale reporterskim wspomniane, no to spowoduje, że niektóre miejsca pracy po prostu znikną. I ja tu już nie mówię o dziennikarzach, mówię po prostu o innych miejscach pracy, no gdzie potem ludzie nie będą mieli przez to gdzie pracować. Więc to jest taki miecz obosieczny tak naprawdę, ta sztuczna inteligencja.
No tak, no i w ogóle to też była jakaś taka bardzo dziwaczna wizja tego pokolenia Gen Z. No to znaczy już te wszystkie komunikaty sugerowały, jakoby ci młodzi ludzie byli rozkochani jakoś w tej sztucznej inteligencji i jakoby łaknęli w ogóle takich treści. No przecież nie można założyć, że grupa badana będzie jakoś, nie wiem, reagowała w określony sposób. No to znaczy, jeżeli już ktoś chce robić badania na ten temat, no to najpierw niech tak naprawdę przedstawi jakąś metodologię, to też podkreślamy na każdym kroku. Niech tą grupę docelową jakoś, no właśnie, spróbuje zbadać, przeprowadzi jakieś ankiety. Powinno tutaj w ogóle jakieś środowisko naukowe tak naprawdę brać w tym udział, jeżeli już coś takiego mamy wdrażać i żeby oni od strony merytorycznej koordynowali ten eksperyment od samego początku. No więc tutaj wszystkie jakieś takie elementarne błędy zostały popełnione. Wiecie, no ja też nie jestem naukowcem, ale to tak na chłopski rozum można w ogóle jakby wywnioskować. Nie wiem, no skończyłem po prostu magisterkę. Jeżeli ktoś się otarł w ogóle o jakieś wyższe studia w tym kraju, no to wie, jak takie badania powinny zostać przeprowadzone. No to znaczy, no też z jakimś takim namysłem i z pewnym czasem, bo każde badanie to jest proces. No to nie może być tak, że jednego dnia wrzucamy informację, słuchajcie, będzie AI, a drugiego w ogóle odpalamy to AI. No to tak nie funkcjonuje, no jakby w żadnym środowisku, więc no to są jakieś takie karygodne błędy, które zostały popełnione. No i to, oczywiście tych klocków jest więcej. No jest ten już niesławny przecież wywiad z głosem, który został wygenerowany w AI, który miał imitować Wisławę Szymborską. No, my mamy screeny na przykład tego, jak to było komunikowane w mediach społecznościowych na Facebooku. Mamy na przykład screena z godziny tam powiedzmy 16 z hakiem jednego dnia, gdzie jest jak byk napisane, że to będzie wywiad z Wisławą Szymborską i Wisława Szymborska będzie nam mówić w ogóle o zjawiskach i wydarzeniach z roku 2024. No, przypominam, że Wisława Szymborska nie żyje od kilkunastu lat. A już ten sam post na Facebooku o godzinie 23 po edycji mówi o tym, że no będzie to wywiad z Wisławą Szymborską, ale no z głosem wygenerowanym przy pomocy sztucznej inteligencji. No więc po prostu sam komunikat był mylny. No nie można mówić, że ktoś wstaje z zagrobu i do nas przemówi. Mnie zastanawia ogólnie, sorry, przepraszam, że ci przerwę, jasne. Sens takiej rozmowy. Ja nie widzę większego sensu rozmowy z osobą, która nie dość, że jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję, to tak naprawdę już jej nie ma na tym świecie. No tak, no to nie ma żadnego sensu, bo też te komunikaty ze strony radia i pana likwidatora były takie, że on w nagłówku przy okazji wywiadu, jakiego udzielił Gazecie Wyborczej w ubiegłym tygodniu, no pojawia się zdanie, boję się AI, czyli no, likwidator boi się AI. Później w takim artykule, który był podsumowaniem pierwszego dnia no, tego eksperymentu, tam jest napisane, że czy dziennikarka, która to napisała, jakby posługuje się takim zdaniem, że ona się w ogóle nie zna na AI, a tym bardziej nie wie, jak to w ogóle funkcjonuje. No więc jeżeli ktoś mówi, że się boi i nie ma pojęcia, jak te narzędzia funkcjonują i jak działają, no to na jakiej podstawie w ogóle taka osoba może prowadzić taki eksperyment? To znaczy, no bo wszystko wskazuje na to, że wówczas w takiej sytuacji no można pomyśleć, że chodzi tylko o właśnie sianie takiego strachu. No to wiecie, no to jest tak jak, ja już tak porównywałem kiedyś do takiego eksperymentu, wiecie, jak przed pół wieku, że po prostu bijesz kogoś młotkiem w kolano i sprawdzasz, jaka będzie reakcja. No to tak samo jest trochę tutaj, no tylko bijesz w głowę, no i jakby oczekujesz reakcji. No i reakcje były takie, no, że faktycznie albo ludzie mówili, że to jest niesmaczne, albo że to jest wręcz przerażające. No bo każdy teraz może się sobie zadać pytanie, a co wówczas, jeżeli, nie wiem, po naszej śmierci nasz wizerunek zostanie, no nie wiem, wykorzystany w taki albo inny sposób. Albo wyobraźmy sobie teraz, że, no nie wiem, w usta każdego możemy włożyć wszystko. Nie wiem,
zaraz pojawi się po prostu jakiś deepfake z Władimirem Putinem, tutaj przykład z głowy, który, nie wiem, ogłasza wojnę. No przecież to trzeba w ogóle jakoś odpowiedzialnie do takich rzeczy podchodzić, bo my mówimy teraz o radiu, małej rozgłośni radiowej w Krakowie i radio, które jest pod tak naprawdę władaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale zaraz, nie wiem, załóżmy, że Ministerstwo Obrony Narodowej zacznie po prostu w taki sposób eksperymentować z AI, no i co wtedy? No właśnie, ale tak naprawdę czy to radio po takiej decyzji i tak wycofaniu się z tej decyzji, czy tutaj według ciebie jest jakaś przyszłość, czy raczej no pewne grono słuchaczy i tak zostało zgubione i tak już nie ma tak naprawdę, oni już nie wrócą do tej stacji przez takie, no powiem szczerze, zachowanie, które stacji niezrozumiałe trochę z tym eksperymentem. No wiecie co, no, narracja też się zmieniała, no bo najpierw ogłoszono i obwieszczono, że będzie AI, później bardzo szybko pojawił się komunikat, że to tylko na 3 miesiące. Dzisiaj już wiemy, że eksperyment został zamknięty po tygodniu. Już pojawia się komunikat, że na antenę zostaną zaproszeni ludzie, prawdopodobnie to będą studenci, a przynajmniej takie po prostu sygnały są wysyłane w świat. No i teraz pytanie, czy ktoś tym studentom zapłaci, czy nie. Jeżeli nie, no to nie jest do końca fajne, bo za taką pracę powinno się płacić, a jeżeli ktoś im zapłaci, no to teraz jest pytanie, jak to jest, że w momencie, kiedy my tam pracowaliśmy i wykonywaliśmy swoje obowiązki, no dowiedzieliśmy się, że są cięcia budżetowe, no i po prostu pieniędzy na tego OFA nie będzie, a nagle będzie dla tej grupy studentów. No to kiedy te pieniądze się znalazły i w ogóle na jakiej podstawie? A poza tym to nie jest tak łatwo teraz stworzyć redakcję od zera, bo ktoś sobie pomyśli, no dobra, no zaprosimy garstkę studentów i po prostu niech oni tworzą radio. No ludzi trzeba przeszkolić. Ja jak zostałem zaproszony do współpracy z OFF Radiem Kraków, ja przez ponad miesiąc siedziałem przy stole realizacyjnym, bo my realizowaliśmy te audycje samodzielnie. Więc ja się musiałem po prostu nauczyć takich podstaw technicznych, a dopiero później w ogóle zacząć myśleć o, nie wiem, mówieniu do ludzi. Ale dzięki temu, że miałem doświadczenie dziennikarskie po prostu z innych jakby miejsc, no bo ja głównie piszę, no to jakoś sobie po prostu nieźle z tym poradziłem, no ale wyobraźmy sobie studentkę, który no nie miał do czynienia, no nie wiem, z rozmowami z osobami publicznymi i tak dalej. To wszystko nie jest takie proste, więc ja na ten moment trochę tego nie widzę. Czyli taki model wolontariatu nie przejdzie według ciebie? Radiowego. Wiesz co, jak ktoś będzie chciał, no to wszystko przejdzie. Ale później, wiesz, nasuwają się kolejne pytania, na przykład, czy jest potrzebna w Krakowie kolejna rozgłośnia studencka, bo to nie jest tak, że ja w ogóle zaprzeczam takiemu pomysłowi. Ja w ogóle uważam, że no, studenci powinni mieć taką przestrzeń do tego, by w ogóle uczyć się tego wszystkiego i jakoś to doświadczenie zdobywać. No ale po pierwsze, jeżeli to doświadczenie mają zdobywać od pana likwidatora Pulita, no to ja tego nie widzę, no bo przecież on w tym momencie no wychodzi na osobę no niezbyt kompetentną, to raz, więc ja bym nie powierzył w jego w ogóle ręce nauki młodych ludzi, nie wiem, sztuki dziennikarskiej, a po drugie, no na przykład w Krakowie jest w ogóle sporo takich rozgłośni studenckich, jeżeli dobrze liczę, to są 3, więc bardziej to wygląda na taki pomysł na prędce skonstruowany, by cokolwiek tak naprawdę zrobić z tym radiem w tej chwili, no już głębokiego kryzysu, no bo przecież piszą o tym media na całym świecie, no ale to jest takie maskowanie, wiecie, no po prostu czegoś, co się nie udało i zamiast no, użyć takiego elementarnego słowa przepraszam, no to ktoś próbuje no jakby wykonać jakikolwiek ruch, no ale niepotrzebnie, bo naprawdę no wystarczyło powiedzieć sorry, popełniliśmy błąd i tyle. Właśnie, na jakiego, jeżeli chodzi o tą samą sztuczną inteligencję, czy według ciebie etyczne jest to, że dziennikarze wspomagają się sztuczną inteligencją, czy powinni, czy raczej to też zabija jakąś kreatywność wśród dziennikarzy, jeżeli chodzi na przykład o wywiady, o tworzenie pytań, czy to nie jest nic złego jednak, bo ja słyszę tutaj też, zrobiłem tak zwaną trochę sondę wśród moich kolegów dziennikarzy i niektórzy wspomagają się sztuczną inteligencją przy
tworzeniu jakichś wywiadów, pytań. Oczywiście nie robią tego 1 do 1, że kopiują z czatu GPT i wklejają do siebie, do swoich notatek, ale jednak niektóre pytania uznają jako ciekawe, słuszne i korzystają z tego. Według mnie to jest trochę nieetyczne, ale nie złe. Nie wiem, jak twoim zdaniem, jakiego na pewno bardziej doświadczonego dziennikarza ode mnie to wygląda. Znaczy, wiesz co, no w kontekście pytania nie wyobrażam sobie użycia czatu GPT, żeby skonstruować pytanie. Jestem akurat w ogóle z takiej starej szkoły dziennikarskiej. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo ja poświęcam po prostu mnóstwo energii i czasu na w ogóle przygotowania do wywiadów. Wiecie, są czasem takie sytuacje, że ja rozmawiam, załóżmy, z reżyserem jakiegoś filmu, a film jest adaptacją danej książki, więc ja nie dość, że oglądam film, to na przykład czytam tę książkę, żeby po prostu nie wyjść na ignoranta. No ja wiem, że po prostu czasem są takie sytuacje, że robi się coś na szybko, ale no ja po prostu wyznaję taką szkołę, więc ja osobiście bym nie używał do konstruowania pytań, no bo to jest ta część kreatywna. W ogóle jakby my powtarzamy cały czas na każdym kroku, że to nie jest tak, że my jesteśmy przeciwnikami sztucznej inteligencji, w ogóle zmian i nowoczesnych technologii, bo my jesteśmy z tego pokolenia, które tego używa i będziemy tego używać pewnie jeszcze w większym stopniu za chwilę. Tylko po prostu jakby rozdzielmy sobie dwie rzeczy, to znaczy jakąś taką żmudną pracę i takie procesy, w które wszyscy jesteśmy wtłaczani, jakaś taka powtarzalność i monotonia i tutaj spróbujmy użyć tego AI w jakiś taki sposób, żeby nas odciążyć, ale nie zastępujmy tej ludzkiej kreatywności tym AI-em, bo no, ja znam na przykład dziennikarzy i też spróbowałem sobie takiego na przykład prostego narzędzia, które służy do transkrypcji wywiadów. No i to jest sytuacja pod tytułem wrzucam dźwięk w jakąś tam apkę czy w jakiś po prostu program i za 2 sekundy mam po prostu wszystko spisane. To na pewno dziennikarzom języku prasowym ułatwia pracę. Tak, no i mam po prostu, wiecie, wszystko spisane w dowolnym języku tego świata. No i ja wiem, że no to jest bardzo spoko, bo po prostu nie musisz siedzieć nad, nie wiem, samym spisywaniem wywiadu powiedzmy kilku godzin, tylko masz to w 2 sekundy. No ja akurat trochę w pewnym momencie zrezygnowałem z tego narzędzia, bo tam jest mnóstwo jakichś takich błędów gramatycznych. To jest niezredagowane, więc trzeba dłubać w takim bardzo niedoskonałym tekście, a ja już no po prostu robię od wielu lat takie rzeczy. No i ja już na bieżąco na przykład, jak słucham sobie wywiadu i go spisuję, to ja już redaguję. Ja już wiem na przykład, gdzie będzie początek, gdzie koniec. Jakby konstruuję sobie ten tekst w głowie i jest mi tak łatwiej. Ale jeżeli komuś jest łatwiej z tym narzędziem, no to ja nie widzę problemu. No to nie jest jakiś wielki grzech po prostu, żeby nam ten AI to spisał. Tylko zredagujmy to później i jakby dbajmy o to, żeby to było naprawdę jakieś takie rzetelne. I właśnie, podsumowując już naszą rozmowę, czy to wycofanie się z tego eksperymentu OFF Radia Kraków to nie jest zwycięstwo słuchaczy, dla których tak naprawdę to radio jest tworzone? Twoim zdaniem? No ja mam nadzieję, że to jest w ogóle zwycięstwo tych, nie wiem, 23,5 tysiąca osób, które się podpisały pod petycją. No bo oczywiście możemy tworzyć sobie takie gierki słowne i taką żonglerkę słowną pod tytułem, no przecież nagle o małej rozgłośni, której nikt wcześniej nie znał, usłyszała cała Polska, może i cały świat. No i jak ktoś będzie chciał, no to po prostu pokaże słupki i stwierdzi, no tak, no za czasów naszego eksperymentu, no to super wyniki słuchalności mieliśmy i w ogóle dużo komentarzy i tak dalej. No tylko wiecie, no to jest manipulacja, no bo chodzi nie o to, że jest dużo komentarzy, tylko chodzi o to, co jest w tych komentarzach. No spójrzmy dzisiaj na komentarze pod tym postem na fanpage'u OFFA. No przecież tam nie ma ani pół jakiegoś super pozytywnego komentarza. No tam powtarzają się tylko i wyłącznie sformułowania, że to jest niesmaczne, że to jest blamaż, że to jest próba właśnie odwrócenia kota ogonem, że to jest ratowanie jakiejś szalupy, która tonie za wszelką cenę. No i teraz jest pytanie w zasadzie po co? Po co taka gierka? No my tak naprawdę czekamy przede wszystkim teraz na stanowisko Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, no bo oni są właścicielem spółki.
Radia Kraków, w ogóle Polskiego Radia. No i oni tak naprawdę tutaj powinni wytłumaczyć wszystkim, czy wiedzieli o takim eksperymencie, kiedy im to zostało zakomunikowane, a jeżeli tak, to czy oni się w ogóle na to zgodzili, a jeżeli się zgodzili, to dlaczego, jakim w ogóle celem i kosztem miał się odbyć ten eksperyment, bo my nie mamy w ogóle odpowiedzi na te pytania. Wiecie, ja zaniosłem petycję do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobiście z tymi w ogóle podpisami wydrukowanymi na 400 stronach. No i usłyszałem, że do ministry Hanny Wróblewskiej wejść nie mogę, dlatego muszę iść do biura podawczego. W biurze podawczym powiedzieli, że mają miesiąc na odpowiedź. Ja dzisiaj dzwonię do sekretariatu, słyszę, że ministra Hanna Wróblewska nie ma czasu na rozmowę, a kiedy dzwonię do rzeczniczki Ministerstwa Kultury, to telefon nie odpowiada. No to jak mamy w ogóle taki komunikat przyjąć? W sensie co to ma znaczyć i w zasadzie co to mówi o postawie ministerstwa w tej całej sytuacji, która jest sytuacją kryzysową. No tak jak mówię, rozmawiamy też z mediami zagranicznymi, oni też o tym piszą i to już nie jest sprawa tylko i wyłącznie ogólnopolska, tylko sprawa międzynarodowa. Właśnie i powiem tak, oby takich spraw było najmniej i żeby AI tak naprawdę pomagało nam, a nie zastępowało nas. Myślę, że taki będzie najlepszy wniosek z tej rozmowy. Rozmawiałem z dziennikarzem Mateuszem Dębskim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki.
Przechodzimy teraz płynnie do drugiego tematu, bo już niedługo święto wszystkich świętych. No ale także Halloween też niedługo dla wielu osób, jeżeli chodzi o wszystkich świętych, to czas refleksji i pamięci o bliskich, którzy odeszli. Są jednak też ci, którzy w tym czasie imprezują, sięgają po maski, przebrania i traktują ten moment jako zabawę. Jak różnie podchodzimy do tych świąt, o tym możecie usłyszeć w materiale przygotowanym przez Natalię Grudzień. Albert. Wszystkich świętych obchodzę, jak większość tutaj osób, choćby z przyzwyczajenia i potrzeby odwiedzenia grobu bliskich. Halloweenu nie obchodzę, nie przeszkadza mi natomiast, że inni obchodzą. Nie czuję, że to jest zagrożenie, bo silne kultury czerpią, żeby się bawić. Nie grozi to zastąpieniem naszego zwyczaju wszystkich świętych. Nazywam się Oliwia. Halloween to dla mnie taki czas po prostu zabawy. Nie przywiązuję większej wagi do tego, czy to ma znaczenie, czy nie. A w kwestii wszystkich świętych, no to jasne, dla naszej tradycji to jest ważne święto, ale z drugiej strony myślę, że pamiętać o zmarłych powinniśmy nie tylko tego jednego konkretnego dnia w roku, a przez cały rok. Więc z drugiej strony to też jest troszkę nie do końca potrzebne wszystkim. Ja jestem Barbara. Święto wszystkich świętych jest dla mnie bardzo ważne, ze względu na to, że i wszystkich świętych i wspominamy w Dzień Zaduszny Zmarłych. To jest dzień, gdzie odwiedzamy groby, czyścimy, myjemy, no i wspominamy tych najbliższych, którzy z nami przeżyli część naszego życia, no i wcześniej odeszli. Myślę, że sporo się zmienia w naszym myśleniu o tym, czym jest pamięć, czym jest żałoba, czym jest utrata. Zmieniają się formy cmentarzy i pochówków. Pojawiają się miejsca zwane ogrodami pamięci. Zaczynamy grzebać zwierzęta. No więc zmienia się w ogóle otoczenie 1 listopada. W coraz większej ilości miejsc w Polsce odbywają się i to czasem równolegle. Jak z jednej strony marsze wszystkich świętych, które wychodzą z kościoła, a z drugiej strony mamy takie obywatelskie inicjatywy w postaci marszów halloweenowych. I ta tradycja halloweenowa via Ameryka, ale oczywiście mająca korzenie celtyckie, no chyba coraz silniej jest obecna w sklepach, na wystawach. Waldemar Kuligowski, jestem kierownikiem Zakładu Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z całą pewnością myślenie o 1 listopada, o śmierci, o zmarłych ma wymiar pokoleniowy, związany z doświadczeniami. To jest też kwestia coraz większego otwierania się Polski, bo Halloween pojawił się w połowie lat 90. razem z walentynkami, które przecież jednak budzą znacznie mniej negatywnych emocji. Właśnie, jak wszystkich świętych wygląda, jak my je traktujemy, no i właśnie o wpływie kultury amerykańskiej, która jest widoczna na pewno w naszym życiu, porozmawiam z księdzem Krystianem Samlerem, z dyrektorem Wydziału Duszpasterstw Ogólnego i Specjalistycznego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Szczęść Boże. Szczęść Boże panu redaktorowi i wszystkim słuchaczom. Oraz z profesorem Remigiuszem Ciesielskim, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze pytanie pozwolę sobie zadać księdzu Krystianowi. Proszę księdza, jakie jest takie religijne znaczenie Dnia Wszystkich Świętych? Może to banalne pytanie, ale jak Kościół postrzega ten dzień i jego miejsce w kalendarzu liturgicznym? To jest taki dzień, który w wielkiej radości każe nam stanąć na ziemi i spoglądać w niebo, ponieważ mamy sobie uświadomić 1 listopada, czyli w liturgiczne spoglądanie na wszystkich świętych, właśnie na świętość, czyli na cel naszego ziemskiego pielgrzymowania, naszej drogi, bo świętość to jest to, o czym mówi Jezus. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. W polskiej tradycji gromadzi nas Dzień Wszystkich Świętych na cmentarzach, a 2 listopada to jest dzień modlitwy za wszystkich wiernych zmarłych, czyli za tych, którzy jeszcze w czyśćcu, jak uczy nas Kościół, czekają na ten moment zbawienia, czyli wejścia do nieba. Proszę księdza, czy podejście wiernych się trochę zmieniło na przestrzeni lat, czy wciąż jest jednak takie samo, jak było?
Podejście wiernych pewnie, że się zmienia, bo to jest wpływ całej kultury tej społecznej, medialnej, całego naporu też różnych innych tradycji i mód, które do Polski przyszły. Jednak proszę zobaczyć, że w świadomości ludzi wierzących Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to jest jednak dzień zadumy i myślenia nad tajemnicą życia i śmierci. Oczywiście, że to się zmienia, bo młody człowiek, czy w ogóle człowiek XXI wieku myśli o wszystkim, tylko nie o śmierci. My się tematu śmierci boimy, tematu przemijania boimy, albo banalizujemy i wyśmiewamy. To myślę, że pan profesor jako znawca tematu i kulturoznawca więcej jest w stanie powiedzieć, jak to wszystko ewoluuje, ale oczywiście, tak jak pan redaktor tutaj mówi i to pytanie kieruje, zmienia się to podejście. Zmienia się, ale ufajmy, że w tym nauczaniu, czyli w przepowiadaniu Słowa Bożego, nadal będzie nieustannie wybrzmiewać radość z tego, że śmierć jest przejściem do nowego życia, a my tu na ziemi w ramach podziękowania tym, którzy z nami byli, a odeszli, umarli, mogą dzisiaj cieszyć się naszą modlitwą. Te tematy w tym roku ja przeżywam bardziej osobiście, bo dokładnie miesiąc temu trzymałem za rękę umierającego ojca, który przy mnie odchodził i dzisiaj to wybrzmiewa inaczej niż zwykle. Panie profesorze, czy ta globalizacja, teraz pozwolę sobie oddać głos profesorowi Remigiuszowi Cisielskiemu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM, przypominam, czy globalizacja i rozwój kultury masowej też wpływają na to, że my jako ludzie boimy się śmierci, nie myślimy o tym, żyjemy teraz tym życiem, jakby można powiedzieć, doczesnym, nie myślimy po prostu o tym? Na pewno, panie redaktorze, jest tak, że śmierć jest dla nas chyba bytem nieistniejącym. I tutaj nie chodzi o kulturę globalną czy popkulturę, ile o ucieczkę przed myśleniem o końcu. O tym, co przed chwilą powiedział ksiądz Krystian. Doświadczenie odchodzenia, które dla nas zupełnie nie istnieje. Żyć tak, jakby nie było końca. I być może to prowadzi z jednej strony do zawstydzenia kulturą, w której żeśmy się urodzili, wychowali, ale też poszukiwanie jakiegoś antidotum na to zawstydzenie, które konsumujemy, wydawałoby się w nic nieznaczącej zabawie jednak bardzo gęstej symbolicznie, której albo nie chcemy czytać, albo jeżeli czytamy, to czytamy ją z przymrużeniem oka. Mówiąc zabawa, ma tu pan profesor na myśli Halloween? Tak, to przygotowanie do 1 listopada w kulturze było zawsze czasem, w kulturze polskiej, było czasem ciszy, czasem zamyślenia, ale też czasem, kiedy uświadamiamy sobie bardzo osobiście relacje z tymi, którzy byli przed nami, bo tak jak mógł być szczęśliwy ojciec księdza Krystiana, że jego syn trzymał go za rękę, tak my czasem nie potrafimy razem ze sobą usiąść do jednego stołu. Podać sobie rękę, powiedzieć sobie przepraszam. Ale myślę, że to nie jest już problem nawet Dnia Wszystkich Świętych, tylko ogólnie myślę naszego społeczeństwa bardziej. Patrzę na to w perspektywie tego lęku, że a jeżeli to życie po śmierci jest, jeżeli ten człowiek, z którym nie zdążyłem się pożegnać, nie zdążyłem się pojednać, on czeka na moje pojednanie, to może łatwiej zabawić się tak, aby uśmiercić swoje wyrzuty sumienia.
bo nie wierzę, że kultura, ta szybka kultura, ta nagła kultura wie, w co się bawi. Mamy dynie, mamy zabawy w psikusy. No właśnie, bo ta młoda kultura, ja mam wrażenie, że ona nie odnosi się w 100% do tej tradycji halloweenowej, tylko traktuje to bardziej jako zbieranie słodyczy i że tak naprawdę to jest fajna zabawa w przebieranie się. Fajna zabawa, która zakrywa prawdziwe sensy. Słowa mają znaczenie, gesty mają znaczenie, symbole mają znaczenie. Jeżeli my tego nie odczytujemy, to tym gorzej dla nas, bo nie wiemy, czym się bawimy, w co się bawimy, a że próbujemy w jakiś sposób odciąć się od tego, co się dzieje w świecie, tutaj także w perspektywie odczytywania wiary, Kościoła i tego wszystkiego, co jest związane ze współczesną religijnością, próbujemy to w jakiś sposób, te pytania zakryć niewinnymi, wydawałoby się na pozór niewinnymi gestami. Od odpowiedzialności za to, że nie podaliśmy drugiemu człowiekowi ręki, że nie potrafiliśmy się pożegnać, przebaczyć sobie, nie uciekniemy nigdy i nie musimy mieć tego, i musimy mieć tego świadomość. Dlatego dobrze, i to pewnie wie chyba ksiądz Lambert chyba by to lepiej odczytywał, po to jest ten Dzień Wszystkich Świętych, żeby uświadomić sobie to obcowanie świętych, którzy jednak mają szansę nas wspomóc. Księże Krystianie, czy Halloween to jest duże zagrożenie w Polsce dla Wszystkich Świętych, dla tego święta naszego? Znaczy ja myślę, że to nie jest w tej kategorii rozpatrywanie tej sprawy, bo dla człowieka wiary nie powinno być żadnym zagrożeniem. Ja myślę, że tutaj po tych słowach pana profesora, które mnie zawsze ujmują i panu profesorowi zawsze dziękuję. Już dawno nie mieliśmy okazji razem rozmawiać, ale cieszę się, że to dzisiaj następuje. To chcę nawiązać właśnie do tego, że sama zabawa nie byłaby niczym złym, bo to, że dzieci sobie pozbierają cukierki, czy powiedzą o psikusie, to jeszcze może nas zupełnie ani nie martwić, ani nie denerwować. Tylko tu chodzi o pewne takie wprowadzanie człowieka w tajemnicę przemijania. Bo proszę zobaczyć, że z jednej strony rodzice robią wszystko, żeby dzieci ochronić od bólu, cierpienia i tak dalej, a z drugiej strony sami fundują przebieranie w różnego rodzaju kościotrupy, robienie sobie zdjęć w trumnach i tak dalej, i tak dalej. Ja bym tego w kategorii zagrożenia nie traktował, ale mówił o czymś niebezpiecznym w takim wydaniu pewnego, mówiąc kolokwialnie, pomieszania z poplątaniem. Bo jeśli my będziemy trywializować śmierć i będziemy udawać, że śmierci nie ma, to w końcu nie będziemy mieli sensu życia. Proszę zobaczyć, że bardzo wielu ludzi, których dzisiaj spotykamy, samych spotykam, i w konfesjonale, i w rozmowie duszpasterskiej mówi, mi się nie chce żyć. Ja nie mam po co żyć. No to jest przykre tak naprawdę. Tak, oczywiście. Ale to jest, panie redaktorze, odcięcie się od pewnych korzeni, że prócz tego, co na ziemi, jest coś więcej. Bo Pan Bóg nam obiecuje, i to jest właśnie ta sfera religijności, której dotykamy we Wszystkich Świętych. Oczywiście polska tradycja gromadzi nas na cmentarzu. To są uwarunkowania tego, że dzień 2 listopada nie jest dniem wolnym i tak dalej, dlatego jesteśmy na cmentarzu, ale liturgia jest pełna radości. Liturgia nam mówi, święci są z nami, święci się za nas modlą, święci proszą o wiele łask. A 2 listopada stajemy wobec tajemnicy przemijania i czytając te epitafia, napisy nagrobne, mamy sobie uświadamiać, że my też będziemy z tego świata odchodzić. I wracam do słów pana profesora. Czy będę odchodzić w pokoju serca, że jestem pojednany z bratem, z siostrą, z mężem, żoną, z dziećmi, czy w panicznym lęku, że moje życie nic nie znaczyło,
że moje życie nie miało sensu. Ja to obserwuję, kiedy spotykam ludzi terminalnie chorych. Mogłem to spotykać zupełnie niedawno, kiedy dane mi było, i to odczytuję za łaskę, własnego ojca przeprowadzać z życia do śmierci, ale tak naprawdę z życia do nowego życia. I ja bym bardzo chciał, żeby to wybrzmiewało w młodym pokoleniu, bo mnie, panie redaktorze, irytuje to, że za chwilę na Facebookach naszych i innych tam będą te poprzekreślane dynie, nie obchodzę Halloween, nie obchodzę tego, tamtego. Oczywiście Czyli taki przyznać się do wiary, to jest ważne, ale z drugiej strony, co to niesie za sobą? Czy ten człowiek chce się pomodlić tego dnia, czy ten człowiek chce powspominać zmarłych, a najważniejsze, czy chce zatrzymać się nad sobą? To ciekawe, co ksiądz mówi, że tak naprawdę pan ksiądz ma takie zdanie, że to Halloween nie jest aż takie złe, z tego co rozumiem. Nie, tu ja chcę powiedzieć, że zagrożeniem duchowym jest na pewno, tylko jeśli my będziemy akcentowali w kółko jedno i to samo i nie dotykali sedna, to my się ciągle zatrzymujemy tylko przy tym cukierku i psikusie, a nie idziemy dalej. To jest, panie redaktorze, dla mnie podobne zjawisko, jak mówimy o Janie Pawle II i w kółko o kremówkach i śpiewamy barkę, dopisując coraz to głupsze zwrotki do tej pieśni i się ciesząc, że my tak wspominamy papieża. No to jest trywializowanie i podobnie spoglądanie na te dni tylko w tej perspektywie, że my ciągle działa wytaczamy jeden przeciw drugiemu. No to zróbmy porządną katechezę w szkole, zróbmy porządną katechezę rodzicom, zaproponujmy w parafiach, i to się dzieje, bal wszystkich świętych i świętujmy życie, bo tak naprawdę Halloween, no i to wszyscy wiemy, myślę, że i słuchacze to wiedzą, to jest nawiązanie do pogańskich świąt, to ma wydźwięk w jakiś sposób satanistyczny, jakbyśmy na to nie patrzyli, no faktów się nie odfakci, jak mówił jeden z profesorów poznańskich na Wydziale Teologii, tylko spróbujmy podjąć to zupełnie logicznie, a nie w kółko się kłócąc i przepychając argumentami, które do niczego nie prowadzą tak naprawdę. To ja tak już ku podsumowaniu zmierzam. Tutaj zapytam pana profesora jeszcze, jak przyszłość tego święta wygląda z perspektywy tych przemian kulturowych i społecznych, które na pewno zachodzą? Czy za kilkadziesiąt lat wciąż będziemy świętować 1 listopada tak samo? Bo już pewnie tutaj w naszym materiale padło, że młodzi nie mają aż tak duchowego aspektu, nie obchodzą tego święta jak ludzie starsi. Pozostaję w nadziei i tutaj mogę mówić tylko o nadziei, że odkryjemy kiedyś i głębię naszej kultury, i jej korzenie, ale przede wszystkim spotkamy się z odejściem osób nam najbliższych, osób nam drogich i że poza tym, że trzeba ten grób posprzątać, to trzeba też się z tym grobem zmierzyć i nad nim postać, bo ci, którzy będą młodsi od nas, jeżeli nie zobaczą nas nad tymi grobami, to rzeczywiście ta moja nadzieja będzie nadzieją płonną i tak jak jest tego roku, będzie tylko długi weekend. Oby to nie pozostało na długim weekendzie, oby ten duchowy aspekt tego święta utrzymywał się jak najdłużej, bo naprawdę obchodźmy Dzień Wszystkich Świętych i pamiętajmy o naszych bliskich. Moim gościem był dyrektor Wydziału Duszpasterstw Ogólnego i Specjalistycznego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, ksiądz Krystian Samler. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu redaktorowi i panie profesorze, bardzo dziękuję. Z Bogiem. Z Panem Bogiem. Oraz pan profesor Remigiusz Ciesielski, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. Dziękuję bardzo. To był magazyn reporterów. Przygotowaliśmy go wspólnie z Arkadiuszem Auguściakiem. Za realizację audio Szymon Dopierała, odpowiedzialny za transmisję wideo na portalu YouTube Olga Grumowicz, Mikołaj Pryciński, Mateusz Markiewicz. Ja bardzo dziękuję, dobrej nocy i słyszymy się o godzinie 20 w poniedziałek za tydzień.
Przychodzą ludzie i mówią, nie możemy żyć, bo przez Stare Miasto przewijają się tłumy imprezowiczów. Słuchamy Was i jesteśmy dla Was. Tam jest problem i z nielegalnym jeżdżeniem samochodów po Wartostradzie, i z nielegalnym parkowaniem na terenach zieleni. Magazyn reporterów Radia Afera. Co 10. pracownik doświadczył czy to molestowania, czy mobbingu w miejscu pracy. Każdy poniedziałek o 20:00.